Witajcie! Pochłonęły mnie ostatnio przemyślenia na temat moich osobistych powrotów na Globala. Do dnia dzisiejszego już ich parę było, a zapewne każdy z was mniej więcej przerabiał ich podobną ilość. Każdy poszczególny powrót zazwyczaj wiąże się z poczuciem świeżości, powrotem wspomnień i nostalgii oraz, w zależności od długości przerwy, z odczuciem pewnych zmian, które zaszły w przebiegu rozgrywki. W ostatnim czasie, po 15 latach przerwy, do gry na Globalu wrócił Walec, który jednak po paru tygodniach rozgrywki zakończył grę, jak i samą serię przez to, jak źle na Globalu się grało, i sytuacja ta zainspirowała mnie do stworzenia tego filmu, w którym postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej ciebie, widzu, zaskoczy po powrocie na Globala po latach przerwy. Wybrałem dla was te zmiany i dodatki, które w mojej osobistej opinii mogą was zaskoczyć, niezależnie od tego, czy nie gracie na Globalu rok, 2 czy może 10 lat. Chociaż jedna z nich gwarantuje, że będzie dla was niespodzianką. Po obejrzeniu całości koniecznie zostaw łapkę w górę pod filmem i zapraszam cię do dyskusji w komentarzach. Przypomnę ci, widzu, jeszcze, że jeżeli planujesz zagrać na Globalu, to może wspomóc mnie, robiąc sobie konto z mojego reflinka. Link masz w opisie, dziękuję z góry. A teraz już przejdźmy do materiału. 1. Dynamika rozgrywki. Jest to coś, co od samego startu po powrocie mocno uderza w każdego nowego gracza. Dawniej, gdy większość graczy przebywała na jednym z trzech przedziałów i był to 35, 55 lub 75 level, potencjalna zmiana etapu rozgrywki wiązała się z długim i mozolnym expieniem na niskich procentach, mając założony ekwipunek, który w najlepszym przypadku posiadał jeden bonus. W tym aspekcie wszystko się zmieniło. Zaraz po rozpoczęciu gry otrzymujesz broń bohatera z wysokimi wartościami i od razu omijasz długie wybijanie dzikich psów w mieczu plus 0. Ulepszając tarczę, jesteś w stanie poradzić sobie już na zaprysach, a to dopiero początek. Zakładając podstawowy ekwipunek, ale odpowiednio wybudowany pod ogień, do tego alchemię i zestaw pod bonus expa, w ciągu nawet półtorej godziny jesteś w stanie wyekspić 75 level i zamknąć etap gry, który kiedyś wiązał się z latami spędzonymi na ekspieniu i zarabianiu. W swoim challenge'u z Dunią udowodnił, że korzystając z gamy dzisiejszych mnożników doświadczenia i osiągając około 450% bonusu expa, w ciągu paru 10 godzin jest możliwe wyekspienie 120 levela na Globalu Metin 2. 2. Na jakim levelu najlepiej się zatrzymać? O stopie na 35, 55 lub 75 już wam wspominałem. Była to główna baza wypadowa pod zarobek i nikogo nie dziwiły lata spędzone na jednym levelu. Pod tym kątem zaszły pewne zmiany na przestrzeni lat. Niezliczone ilości aktualizacji i zmian przyczyniły się do przetasowania rozgrywki w tak zaawansowanej formie, że dla większości powrót wiązałby się z nauką metod zarobku całkowicie od nowa. Za pomocą Bodego z 35 levelem dropiłeś aury i kadeki z metinów w M2, na 55 zarabiałeś farmiąc ulepszacze z żab w świątyni i dropiąc skamole z metinów na pustyni, robiłeś DT pod kątem prób na otwarcie truciaka ze skrzyni Reapera, o tym już możesz całkowicie zapomnieć. Na najniższych levelach najbardziej opłaci ci się masowe dropienie odłamków i selanie korów klikniętych przynajmniej do antyków. Na trochę wyższym levelu, bo przykładowo na 55, masz możliwość uczestniczenia w licznych eventach, takich jak blaski czy karty, i możesz robić to bardzo wygodnie w V3, uprzednio przygotowując pod to postać. Chcesz bić jakiś wyższy level? Przebywanie na 7.5 levelu nie jest już tak opłacalne, niczym większym się on nie wyróżnia. Kolejny stop opłacić się na 9.5 levelu i zarobku na metkach w zaklętym lecie. Masz mocno rozwiniętą postać? Zatem wybierasz dungeon, przygotowujesz pod niego EQ i ewentualnie masę dodatkowych postaci jak do melejki i po prostu farmisz w kółko. Gra całkowicie się zmieniła. Najdrastyczniejszą zmianą jest niemal całkowite przeniesienie rozgrywki na high level, który oferuje mnogość sposobów na zarobienie yang, a dla początkowych etapów pozostało jedynie dropienie korów jako coś, na co warto przeznaczyć czas, i jest to konkurencyjne z tymi zarobkami na wyższy level. Numer 3. Item Shop. Od razu powiało grozą i zagrzmiało od kontrowersji. No bo w sumie z tym przede wszystkim od lat kojarzy się IS i mam wrażenie, że z roku na rok w mitach i legendach o nim jest tylko gorzej. Prawdopodobnie całą tą narrację budują, powielają i rozpowszechniają gracze, którzy na Globalu nie grają, bo rzadko kiedy spotykam się osobiście z tym, żeby aktywni gracze PL jakoś nadmiernie na niego narzekali. Zapewne każdy zapalony PL-owiec już pogodził się i zaakceptował fakt wpływu IS-a na rozgrywkę i nie dziwi go żadna oferta błyskawiczna, nowa pula w kole łosia czy kolejna promocja na szereg przedmiotów. Baza itemów, dopalaczy i generalnie rzeczy, które poprawiają skuteczność naszej gry, jest ogromna. Nikt nie odważy się zaprzeczyć, że Metin globalny jest grą pay to win. I ja wiem, gra musi zarabiać, serwery i pracowników trzeba utrzymać, ale od lat Gameforge, oferując coraz nowe przedmioty do IS-a, robi to w tak chujowy sposób, bez żadnego wyczucia i gracji, no że zakończę ten segment stwierdzeniem, że sami są sobie tego winni. Naważyli bigosu i przez lata nie będą w stanie go wypić. Podpunkt 4. Serwery eventowe. Przejdźmy zatem do czegoś bardziej pozytywnego, bo właśnie tak odbierana jest koncepcja Gameforge'a na stworzenie dodatkowych serwerów i do zarobienia górki dolarów z wpłat na startowego IS-a przez graczy. Lekko spóźnione, o dobrych parę lat, ale dodające odrobinę świeżości serwery specjalne, które charakteryzują się inną rozgrywką niż na domyślnych, klasycznych serwerach. Najczęściej jest to inny mnożnik rad serwerowych, rozbudowany kalendarz eventów, specjalne sklepy i w związku z nimi dodatkowa waluta, i z tych mniej pozytywnych rzeczy
często płatny dostęp. W ostatnim czasie gracze mogli rozpocząć rozgrywkę na nowym wynalazku, jakim były serwery abonamentowe. W cenie 20 zł miesięcznie gracz mógł poprowadzić grę na serwerze Emerald, który posiadał to, o czym przed chwilą wspomniałem, ale również dodatkowe bossy legendarne, darmowy Battle Pass czy system kamieni milowych. To, czy serwery te poradziły sobie na rynku i czy ktoś tam gra, zarówno w Polsce, jak i za granicą, możecie zobaczyć to w materiałach na kanale, linki macie w opisie. Numer 5. Haki, boty, bugi. Brzmi to jak doskonale znany większości starych graczy dział na MPC Forum. Niegdyś największe forum poświęcone grom w internecie z ogromnym działem poświęconym grze Metin 2, a dzisiaj jedynie fajne wspomnienie z nielicznie występującymi aktywnymi użytkownikami. Właśnie tam swoje początki miał rynek cheatów w Polsce i precedens ten w tamtych czasach był tak popularny, że krajobraz Metina bez cheatów do dnia dzisiejszego nie istnieje. Przez problemy strukturalne, w których swego czasu każdy ban na globalu musiał przejść przez akceptację paru osób w teamie, mapy w Metinie zalane były botami, które mimo reportowania bezkarnie mogły śmigać i farmić, utrudniając tym samym życie legalnie grającym graczom. I niestety w tym temacie nic się nie zmieniło. Jak na serwerach eventowych podobno sytuacja wygląda znacznie lepiej i doszły mnie słuchy, że przynajmniej na niektórych cheaterów prawie nie spotkamy, tak klasyczne, ogólnodostępne serwery zalane są botami. Pustynia, Dolina lub M2 nie ma opcji, że przebiegniecie się po channelach i nie spotkacie żadnego bota. Wygląda to słabo i nie widać perspektywy, aby miało się to zmienić. Numer 6. Mapa handlowa. Przyszedł sobie kiedyś jakiś ziutek w Niemczech do pracy, spojrzał na szefa i rzucił pomysł. Ej, dawaj, wpilimy wszystkie sklepy na zamuloną, ogromną mapę, na której nic nie będzie można znaleźć bez wyszukiwarki. Niech miasta wyglądają na martwe, a bazar będzie zamolony tak, że po 20 minutach stania będziesz miał black screena. A, no i teleport musi być płatny. Szef tak posłuchał i rzucił, masz awans. Rozpisali plan, napisali kod i wrzucili, a my dzisiaj musimy z tym żyć. Podpunkt 7. Sklepy offline. Przez długie lata istnienia Metina gracze przekrzykiwali się w teoriach, czy kiedykolwiek sklepy offline pojawią się na globalu? Część myślała, że jest taka szansa, a inni byli przekonani, że sztuczne nabijane statystyki oficjalnych serwerów są istotniejsze niż wygoda graczy i nigdy coś takiego w grze się nie pojawi. Ostatecznie Gameforge stworzył w sumie coś pomiędzy. Sklepy faktycznie się pojawiły, ale na stałe jedynie w formie premium. Otwierając pudełko zakupione w ISie, mamy szansę trafienia sklepu z możliwością wystawionego na okres od 6 godzin do 28 dni. Numer 8. Wybonowane itemy. W jednym z odcinków ciekawostek metinowych, do których swoją drogą zapraszam was na kanał, po analizie jednej z aktualizacji pojawiła się dość prawdopodobna teoria, że update z dodaniem bonów do Metina był to jeden ze sposobów właścicieli na monetyzację gry. Wprowadzony był on jakiś czas po premierze gry i nie wynikał on z dłużej zaplanowanej strategii. Część z was zapewne pamięta czasy, gdy jedyną szansą na bonus w itemie było dropnięcie go z ziemi. Hełm z truciem lub 10% na lód, naszyjnik lub buty 300 i 800 pezeta, unikatowe rzeczy, warte niegdyś bardzo dużo, bo był to jeden z niewielu sposobów wzmocnienia postaci. Nikt nie przypuszczał, że system bonów w Metinie rozrośnie się aż do takiego stopnia. W dzisiejszych czasach, odwiedzając rynek Metina, zalani jesteśmy setkami przeróżnych itemów 5 lub 7 bonowych dostępnych dla różnych klas postaci. W zależności od lokacji, ekspowiska czy sytuacji, w jakiej znajdzie się nasza postać, możemy, ubierając się kompleksowo, doprowadzić postać do takiego stanu, do jakiego nikt w przeszłości nie przypuszczał. Niegdyś szczytem możliwości było zbicie przez Lota olbrzymiego żółwia na pustyni zwierzchowca. Dzisiaj z tymi bonami zapewne można ściągnąć go na jednego skilla. Chociaż to jak Fubu pierdolił czerwonego smoka na pustyni nadal robi wrażenie. Numer 9. Serwery. Jeżeli jesteś graczem, który do czynienia z globalem miał, gdy oferował on 26 polskich serwerów, po ściągnięciu klienta gry zrobisz ze 3 fikołki, zanim oswoi się z rzeczywistością. Przez lata istnienia PL-a przeszedł on szereg fuzji, a każda z nich spowodowana była topniejącą ilością graczy i obumieraniem serwerów. Pierwsza fuzja z 2013 roku połączyła 25 serwerów w 5. Następnie 6 serwerów istniejących w 2018 roku połączono w 2, gdzie powstał jedynie Diumar i Atolin. W 2020 pojawiły się pierwsze łączenia polskich serwerów z zagranicznymi, gdzie powstał m.in. Carpathians, a obok niego ostatni istniejący globalny serwer polski o nazwie Polska. I historia zatoczyła koło. Wszystko zaczęło się od serwera Poland i na Polsce się zakończy. Sam byt serwera Polska na szczęście jest dość stabilny, graczy tam nie brakuje. Nie jest to też do końca jedyne miejsce, w którym znajdziemy Polaków. Wielu z nich wybrało serwery eventowe lub całkowicie, ze względu na ogromne ilości online, przenieśli się na jeden z serwerów niemieckich lub tureckich. Numer 10. Autołowy, czyli legalny ex-bot. Zdaje się, że rozumiem chyba, co autorzy tego systemu mieli na myśli. Był to jasny sygnał, że w 2016 roku system expienia schodzi na drugi plan. Nie jest już to wyznacznik siły postaci. Zachować mają ekwipunek, bo exp ma być dostosowany do dzisiejszych czasów, gdzie expienie tygodniami jednego levela mogłoby odstraszyć nowych graczy. Jednak mimo, że mamy 2023 rok,
Każdy zaznajomiony jest z tym systemem, przez wzgląd na stare czasy nie jestem w stanie tego przeboleć i na myśl o bocie, którego kupujemy w ISie, odpalamy i postać jak zombie lata od grupki do grupki, wbijając tam level, nóż mi się w kieszeni otwiera. Dla samej zasady i z szacunku dla graczy, którzy poświęcili tysiące godzin wbijając najwyższe levele, nigdy coś takiego nie powinno powstać. A wystarczyłoby podbić mnożniki zdobywanego doświadczenia, chociaż wyszliby na tym dużo bardziej z twarzą. Na szczęście bot ten nie jest rozwiązaniem ostatecznym i nie jest powodem, dla którego już nigdy nie spotkamy legalnie ekspiącego gracza. W dzisiejszych czasach nikt nie wyobraża sobie ekspienia bez zestawu zwiększającego procentu expa. PDK z ISa, ryby, bonus z kostiumu, amulety, pierścienie. Znaczna większość przedmiotów wymaga regularnego odpalania i siłą rzeczy i tak musimy być blisko kompa. Do tego expienie na nim jest minimalistyczne, bo postać biega od grupki do grupki. Gdy moby na mapie nie są agresywne, postać dosłownie pokonuje moby pojedynczo. 11. Maksymalny level. Minęło naprawdę wiele lat, a wraz z nim setki update'ów. Jedne dodawały do gry urozmaicenia związane z systemami, a drugie próbowały urozmaicić rozgrywkę graczom z najwyższym levelem. Po bardzo długiej stagnacji z maksymalnym 99 levelem w 2013 roku przyszedł upragniony update dodający level 105, a niedługo po nim, bo w 2015 roku, do gry dodali 120 level. Każda z tych zmian dodawała do gry nowy ekwipunek, a niekiedy też nowe mapy. Jednak zmianą, która zaskoczy Cię najbardziej po zalogowaniu do Metina po przerwie, będzie widok napotkanego gracza, który zamiast klasycznego levela będzie miał dość niską cyfrę o dziwnym kolorze. Jeżeli nie słyszałeś, czym jest poziom czempiona, to pokrótce. Po osiągnięciu 120 levela expienie jeszcze się nie kończy. W tym momencie możemy awansować do pierwszego poziomu czempiona i rozwijać go aż do osiągnięcia 30 poziomu. Numer 12. Największa aktualizacja w historii. I na sam koniec musimy wspomnieć o jednej z najważniejszych zmian, bez której większość, jak nie każdy z Was, dalszej rozgrywki sobie nie wyobrażał. Jest to prawdziwy game changer w historii rozwoju gry Metin 2. Gracze naprawdę czekali na to od lat. Tak więc w końcu jest. Usunięto problem, który powodował, że postać podczas łowienia ryb spoglądała w złym kierunku. Niech poziom tych aktualizacji wiecznie pozostanie niezmienny. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.